Zbudujmy odpowiednie napięcie i teraz akcja. Lexus uśmierca model LS. Koniec legendy Luxury Sedan. Wspaniałej historii. Całe dziedzictwo marki szlak trafił. Ajajajajaj. Co to teraz będzie? Absolutnie nic. Piąta generacja LS-a nikogo już nie interesuje. Co więcej, nikt jej nie kupuje. Dla przykładu w całej Europie w roku ubiegłym sprzedano tylko 94 sztuki, dlatego nie ma co się dziwić, że księgowi ją uśmiercili. Słuchajcie, ptaszki różnie ćwierkają. Jedne, że następcą LS-a jest nowy ES, paskudny i generyczny. Inne z kolei ćwierkają, że będzie to pojazd zupełnie innego typu, może minivan, a może coupé. A moim zdaniem Japończycy skupią całą swoją energię w nowo powstałej ultraluksusowej marce Century i wyznaczą standardy, jak niegdyś zrobili to z Lexusem LS400 UFC10, którego za moment Wam zaprezentuję. Czuję się jeszcze zobowiązany pokazać Wam ostatnią edycję LS-a, która zwie się Heritage Edition, która z kolei żegna się z najważniejszym rynkiem zbytu modelu, czytaj USA. Powstanie tylko 250 egzemplarzy, krzyczą za nią piraty drzwi $100 000 i w zasadzie to niespecjalnie się postarano. Mamy ekstra czarny lakier, 20-calowe ciemnoszare felgi, no i wewnątrz kilka akcentów, a także specjalne hafty w zagłówkach. Jednostka napędowa to oczywiście 3,4 litrowa V6 po dwóch zawałach, o mocy 471 koni i 600 Nm. Napęd mamy AWD i 10-biegowy automat. Dobra, wracamy do bohatera odcinka. Na 100% słyszeliście hasło marketingowe, najwyższy w dotychczasowej historii budżet przeznaczony na auto w wysokości $1 miliarda. Grzebałem w czeluściach internetów i wysoce prawdopodobne jest to, że faktycznie był to dotychczas najwyższy budżet przeznaczony na auto. Dosłownie chwilę później mecenas też sięgnął bardzo głęboko do kieszeni na S-klasę W140, też pękł $1 miliard i też było o tym w cholerę głośno. Słuchajcie, ta kwota robiła wrażenie w latach 80., robiła je w latach 90. i robi je nadal. Oczywiście z wyjątkiem zarządu EMP, który działa bardzo prężnie nad naszą Izerą. Oni nie wiadomo, czy za tę kwotę wbiliby szpadel w ziemię, a co dopiero zrobili auto, które miałoby konkurować z takimi hegemonami rynkowymi jak mecenas klasy S, czy też BMW serii 7. Zapytacie, kto klepnął ten absurdalny budżet? Ano niejaki Eiji Toyoda, ówczesny prezes koncernu Toyota, a miało to miejsce dokładnie w 1983 roku. Oddajmy się teraz kilku cyfrom, aby nieco lepiej zobrazować sobie skalę tego niebywałego wręcz projektu, który miał być szybszy, cichszy, bardziej aerodynamiczny i bardziej oszczędny od niemieckich rywali, zwany wewnętrznie Circle F, a później Flagship One. Zanim auto trafiło do produkcji, powstało 450 prototypów, nad którymi pracowało niespełna 4000 ekspertów, w tym 1400 inżynierów, 60 designerów i 2500 techników ze współlasami. Prototypy pokonały łącznie 4,3 miliona kilometrów. Czysto hipotetycznie, gdyby jeździły po naszej najdłuższej autostradzie A4, musiałyby ją pokonać prawie 6400 razy. Zanim wykuto legendarną 4-litrową V8, powstały 973 prototypy, 245-konny motor zwany 1UZ FE rozpędzał z gracją baletnicy limuzynę ważącą niemal 1,8 tony do aż 250 km na godzinę. Najlepiej kulturę jej pracy zobrazował wyśmienity spot reklamowy z piramidą z 15 kieliszków do szampana ustawionych na masce. Podczas gdy zwiększano obroty silnika, piramida nawet nie drgnęła. Na sam koniec jeszcze dołożyli pięknym hasłem reklamowym: nieustanny pościg za doskonałością. Przy prędkości 100 km na godzinę do wnętrza docierało zaledwie 58 dB, to na współczesne standardy bardzo dobry wynik. W
Współczynnik oporu powietrza wynosi 0,29. Jest to wartość, która zamiata w kategorii luksusowych sedanów na wiele lat do przodu. Teraz jedziemy z zestawem najważniejszych ciekawostek barowych. Członkowie projektu F1 spędzili kilka miesięcy w Stanach Zjednoczonych wykonując Genchi Genbutsu, czyli idź i zobacz. No i co oni, moi kochani, tam zobaczyli? Że pojazd luksusowy musi. Punkt pierwszy, musi posiadać status i prestiż. Punkt drugi, musi być wysokiej jakości. Punkt trzeci, musi utrzymać wysoką wartość przy odsprzedaży. Punkt czwarty, musi oferować zaawansowane osiągi. Punkt piąty, musi oferować wysoki poziom bezpieczeństwa. Auto miało premierę w Detroit w Stanach Zjednoczonych w 1989 roku. W tym samym roku również ruszyła tam sprzedaż i co ciekawe, startując mieli aż 65 punktów dealerskich. W Europie sprzedaż ruszyła rok później, można rzec, że trochę na wariackich papierach. Otóż pierwsze 192 egzemplarze w Niemczech klientom dostarczono pod dom, gdyż nie było jeszcze salonu sprzedaży. Wóz produkowano przez 5 lat i wysoce prawdopodobne, że powstało około 166 tysięcy egzemplarzy. Wszystkie generacje LS-ów były produkowane wyłącznie w fabryce w Taharze w Japonii. Pierwszy Lexus LS400 dotarł do Polski w 1993 roku poprzez salon w Berlinie. Nabył go niejaki pan Jan Kozłowski, obecnie dealer Lexusa i Toyoty w Szczecinie. Ale polska sieć sprzedaży ruszyła dopiero w 1997 roku i naszego, w cudzysłowie, polskiego LS-a sprzedano rok później. Oficjalnym kanałem sprzedaży wszystkich generacji LS-ów, czytaj 5, trafiło na nasze polskie ziemie nieco ponad 900 egzemplarzy, czyli tyle co pół litra na dwóch. Na potrzeby tego auta stworzono zupełnie nową linię produkcyjną, na której pracowały pierwsze na świecie roboty wykorzystujące technologię spawania laserowego. Tym samym m.in. wyeliminowano nieestetyczne spoiny. W broszurkach chwalili się, że nadwozie było najsztywniejsze w kategorii współczesny luksusowy samochód. Wszystkie kluczowe komponenty użyte do stworzenia LS-a zostały przetestowane i poddane przyspieszonemu procesowi starzenia w ramach specjalnego programu trwałości. Ponoć był to jeden z najbardziej kosztownych, a także rygorystycznych programów testowych w historii firmy. W proces produkcyjny włączono aż 300 dodatkowych procedur kontrolnych. Oczywiście do tego trzeba doliczyć te, które są normalnie stosowane przy produkcjach innych modeli Toyoty. Fabryka w Taharze była uznawana za jedną z najbardziej precyzyjnych i najbardziej wolnych od błędów, a jej standardy jakości należały do absolutnej czołówki, choć wedle przedstawicieli marki wiadomo, że uznawali ją za najlepszą. W imię jak najlepszej izolacji akustycznej płyta podłogowa składa się z 2 warstw wysokojakościowej stali, izolowanych dodatkową warstwą specjalnego tworzywa. Ocynkowaną stal pokrywano 4 warstwami lakieru odpornego na kwaśne deszcze. Silnik siedzi na hydraulicznych poduszkach, aby ograniczyć wibracje, które mogłyby być odczuwalne w kabinie. Co więcej, został lekko przechylony, żeby wał napędowy leżał w idealnej linii prostej do tylnego mostu. Zabieg oczywiście również w imię minimalizacji wibracji, a jakże. 4-biegowy automat wyposażono w oddzielny kankuter, który komunikował się ze sterownikiem silnika. Chociażby opóźniał czas zapłonu w momentach zmiany biegów, aby zmniejszyć moment obrotowy, tym samym zwiększyć płynność zmiany przełożeń. Opcjonalnym zawieszeniem pneumatycznym sterował komputer, który dostosowywał jego reakcję, a także wysokość w zależności od prędkości czy też obciążenia. Naturalnie poziom wspomagania kierownicy również zależał od prędkości pojazdu. Przy manewrach parkingowych było ono maksymalne, a przy większych prędkościach stosunkowo słabo. Ponoć zderzaki zostały zaprojektowane tak, żeby wytrzymać uderzenia do 5 mil, czyli około 8 km na godzinę. Słuchajcie, kąt pracy wycieraczek przednich, a także ich docisk zmienia się wraz ze wzrostem prędkości pojazdów w imię oczywiście efektywniejszej pracy, a także zmniejszenia oporu powietrza. Jako właściciel 3. generacji, o której też zrobiliśmy film, a w zasadzie 2, linki znajdziecie w opisie, powiem Wam, że wizualnie, moim zdaniem, to ona nie ma absolutnie żadnego podjazdu do UFC 10. Dokładnie tak wygląda wzór sedana. Dystyngowany, spójny, nienachalny, budzący zaufanie, wręcz idealnie zbalansowany. Dobra, chodźmy teraz do środka. 2 lata szukali idealnego drewna. Przetestowali 24 odmiany orzecha i padło na kalifornijski. Za jego wykończenie odpowiada firma Yamaha.
ta od fortepianów. Naturalnie nie znajdziecie dwóch takich samych egzemplarzy i polerka to jest ręczna robota. Tyle samo czasu poświęcili na szukanie skóry. Analizowali techniki garbowania skóry z różnych kontynentów, aby znaleźć tę, która zapewni odpowiednią miękkość, a także trwałość. Wybór padł na amerykańską, no i słuchajcie, każdy jeden kawałek skóry był kontrolowany pod względem ziarna, elastyczności, a nawet zapachu. Zdradzę Wam ciekawostkę, to tutaj to nie jest skóra, a welur. Wedle Japończyków materiał jeszcze bardziej luksusowy od skóry. Jest w dotyku jedwabiście gładki, przyjemny, no taki ciepły. Deska rozdzielcza, podwójnie tłumiona specjalną matą akustyczną. Mamy miękkie uszczelki, podkładki itd., itd. W prasie ciszę panującą na pokładzie LS-a porównywano do studia nagraniowego, a nie do innych aut. Podświetlane zegary w technologii elektroluminescencyjnej, zwane Optitron, mają efekt trójwymiarowy i sprawiają wrażenie, jakby się unosiły. Głównym celem tej technologii było zmniejszenie zmęczenia oczu kierowcy. Wyglądają przy tym wspaniale, a przy obecnych tandetnych cyfrowych zegarach jak dzieło sztuki. Kierownica pierwsza na świecie odchylana teleskopowo z poduszką powietrzną SRS. Wiadomo, że funkcja wygodnego wsiadania, a także wysiadania jest. Co więcej, pamięć ustawienia kierownicy współpracuje z pamięcią ustawienia fotela, pamięcią ustawienia lusterek bocznych, a także wysokości pasów bezpieczeństwa. Powstało w cholerę prototypów kierownicy, niektóre branżowe źródła mówią aż o 30, różniącym się między sobą o pojedyncze milimetry. Ten obwód, który tutaj mamy, ponoć najmniej męczy dłonie podczas długiej podróży. Patrzcie, ile tu jest nadźgane przycisków, jaka tu jest pełna kontrola. Są slogany reklamowe, które mówią, że obsługujemy to wszystko bez odrywania oczu od drogi. Filozofia Lexusa, tak zwana ręce wiedzą. Mamy tutaj różne kształty przycisków z osobnymi profilami dotykowymi. Ten tutaj na przykład jest z wyżłobieniem, te są z wypustką, te są faliste, a te selektory pracują z genialnym oporem. Odkładając bełkot marketingowy na bok, to ich skok, dźwięk, opór jest bardzo przyjemny, taki rzekłbym luksusowy. Audio w podstawie był Pioneer z 7 głośnikami, w tym 2 głośniki wysokotonowe i oczywiście subwoofer, a dla audiofilii jako opcja był zestaw od japońskiego Nakamichi. Na forach przeczytałem przeróżne teorie spiskowe, jakoby były różne zestawy audio, inne pod skórę, a inne pod welur. Oficjalnego potwierdzenia tej teorii nie znalazłem. Mniemam, że chodzi o to, że inaczej dźwięk rozchodzi się po skórze, a inaczej po welurze. Skóra go więcej odbija, a welur go więcej pochłania. Stąd różne odczucia. Podłokietnik. Testy 20 000 cykli otwarcia. W imię czego? Ano ma nie piszczeć po wielu latach, nie skrzypieć i ma mieć precyzyjny klik zamknięcia. Zaraz to wszystko zweryfikujemy. No tak średnio bym powiedział. Piszczy, ale klik jest. Porządny klik. Schowki z tłumikami spowalniającymi mają wpływać na odczucia jakości, a także luksusu, sugerując, że każdy element samochodu jest wykonany precyzyjnie. Sprawdźmy. No, tak średnio spowalniają, ale jeszcze druga szansa, uwaga. O, teraz dobrze spowolniłem. 50-50. Jako właściciel trzeciej generacji, która przez wielu entuzjastów marki jest uważana jako ten top LS-a, powiem Wam, że obcowanie z pierwszą to jest zupełnie inne doświadczenie, niemal metafizyczne. Auto emanuje taką aurą, że tego nie da się odtworzyć. To na nim spoczywał największy ciężar udowodnienia światu, że Lexus nie tylko dorówna niemieckiej elicie, ale ją wręcz przewyższy. To nie jest auto, to jest fundament, na którym zbudowano cały późniejszy sukces marki. Takie zabawki jak ta możecie nabyć u ojca chrzestnego Lexusów, czyli Piotrka z klasyki motoryzacji na sprzedaż. Znajdziecie u niego pierwszą, drugą, trzecią, a może nawet i czwartą generację, zresztą i nie tylko. Zostawiam Wam namiary na gościa w opisie. Śliczne dzięki, że obejrzeliście nasz film. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych produkcji, to koniecznie zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Sayonara!